Jak stworzyć własną wtyczkę do czata GPT? Chciałbyś stworzyć własnego plugina do czata GPT, a nie wiesz nawet od czego zacząć? Ten materiał wytłumaczy Ci co i jak i pokaże jak to zrobić. Rozbierzemy na atomy przykładową wtyczkę. Zobaczymy sobie jak to działa od środka. Uruchomimy, przetestujemy, a na koniec na żywo dodamy nowe funkcjonalności. Zaczynamy. Pierwsza sprawa. Musisz mieć dostęp do modelu GPT-4 oraz posiadać uprawnienia dewelopera. Aby je uzyskać, musisz zapisać się na listę oczekujących i przejść przez proces weryfikacji w OpenAI. Po otrzymaniu uprawnień dostaniesz możliwość tworzenia i dodawania własnych pluginów. Link do waitlisty umieścimy w opisie. A teraz już lecimy z tematem. OpenAI udostępnia na GitHubie kod przykładowego plugina, który może stanowić świetny przykład, który można wziąć sobie za wzór przy tworzeniu własnych wtyczek. Link do tego repozytorium znajduje się w opisie. Plugin składa się raptem z kilku plików, a tylko 3 z nich są wymagane do przekazania ich czatowi GPT. Są to openapi.yaml, plik z obrazkiem naszego plugina oraz plik z manifestem, jaki za moment zobaczymy w katalogu well-known. O, ten tutaj. Te 3 pliki stanowią minimum, jakie wymagane jest do uruchomienia naszego plugina. Kolejnym plikiem, jaki się tu znajduje, jest main.py. Jest to silnik naszego plugina, z którym komunikować się będzie plugin i który to plik będziemy musieli umieścić na własnym serwerze. Omówimy sobie teraz najpierw pobieżnie wszystkie te pliki. Najpierw ogólnie do czego służą, a później rozbierzemy je dokładniej na atomy. Pierwszy plik OpenAPI.yaml to plik z konfiguracją naszego API, czyli zestawu procedur, za pomocą których czat GPT komunikować się będzie z głównym silnikiem naszego plugina. Zawiera on rzeczy takie jak nazwa naszego API, opis, który mówi czatowi GPT, jak ma się zachowywać nasza wtyczka oraz do czego służy, co jest bardzo ważne, gdyż musimy o tym poinformować czata i robimy to właśnie tutaj. Następnie mamy tutaj definicję wszystkich ścieżek do naszego API wraz z opisami, do czego służy każda z nich, jakie dane czat musi tam przekazywać i jakie dane będą zwracane. Drugi plik, czyli aiplugin.json, to tak zwany manifest naszego plugina. Zawiera elementy takie jak nazwa naszej wtyczki pokazywana użytkownikowi oraz modelowi czatu, opis działania, również w 2 wersjach. Jeden pokazywany użytkownikowi, a drugi modelowi, a także link do pliku z opisem procedur w naszym API, link do obrazka z logiem naszego plugina, a także link do informacji na temat prywatności. No dobrze, omówiliśmy pobieżnie. Teraz przechodzimy do rozebrania tego na atomy. aiplugin.json to najważniejszy plik naszego plugina. To w tym pliku znajduje się cała główna konfiguracja naszego plugina i jest on najważniejszym plikiem tutaj. Określamy tutaj nazwę naszego plugina, pod jaką widniał będzie on na liście. Pod taką nazwą użytkownik będzie widział nasz plugin. Warto bowiem tutaj wspomnieć, że modelowi podajemy tutaj inną nazwę, taką, którą lepiej zrozumie GPT. To jest bardzo ważne, że mamy tutaj taki rozdział, bowiem nazwę podawaną do GPT można wyobrazić sobie jak wewnętrzną nazwę, pod którą model widzi naszą wtyczkę. Jest to potrzebne modelowi i ważne, żeby była to zrozumiała nazwa, odzwierciedlająca to, co robi nasz plugin. To samo tyczy się opisu naszej wtyczki w polach description. Również tutaj podajemy 2 różne opisy. Jeden podawany użytkownikowi, a drugi modelowi. GPT musi otrzymać tutaj opis funkcjonalności naszej wtyczki, tak aby rozumiał, do czego nasz plugin służy i kiedy do czego oraz w jakich okolicznościach powinien go użyć. Jest to ekstremalnie ważna rzecz, ponieważ musisz wiedzieć, że to GPT będzie podejmować decyzję o tym, kiedy powinien użyć jakiej wtyczki. Stąd bardzo ważne jest, aby we wszystkich miejscach, gdzie jest to wymagane, poinstruować go odpowiednio, do czego służy dana funkcjonalność. Dzięki temu będzie potrafił wybrać odpowiedni plugin do wykonania danego zadania. Zasada ta będzie się również tyczyć opisu procedur w naszym API, do którego przejdziemy za moment. Następnie mamy pole służące do konfiguracji autoryzacji. Nie będziemy używać tutaj tego w naszej przykładowej wtyczce. Następnie podajemy link do opisu procedur w naszym API, czyli do pliku, jaki już widzieliśmy wcześniej w katalogu głównym repozytorium. Zwróć tutaj uwagę, że póki co będziemy uruchamiać naszego plugina na lokalnym serwerze, więc kierujemy tutaj do localhosta, jakiego później uruchomimy z pomocą pliku main. Wszystkie procedury dostępne w naszym API będą musiały zostać dokładnie opisane w tymże pliku. Analogicznie jak podczas nazwy i opisu zwyżej będziemy musieli tam dokładnie poinformować GPT, co robi dana funkcja w naszym API, tak aby wiedział do czego i jak się odwoływać. Następnie podajemy link do obrazka z logiem naszego pluginu. Obrazek ten wyświetlony zostanie na liście pluginów. Będziemy go serwować z naszego serwera, w tym przypadku z lokalnego.
Na koniec możemy podać adres kontaktowy oraz link do informacji na temat naszego pluginu, polityki prywatności i tego typu. Przechodzimy teraz do pliku OpenAPI YAML, czyli pliku z opisem procedur, jakie dostępne będą w naszym API. Procedury te będziemy udostępniać za pomocą po prostu adresów prowadzących do odpowiednich metod na naszym serwerze. W pierwszej sekcji określamy informacje takie jak nazwa naszego API oraz opis działania do przekazania GPT. Zauważ, że jest tutaj przekazana w tym opisie cała procedura działania, tłumaczące GPT, jak ma korzystać z naszego API w momencie używania naszego plugina. To bardzo ważne, aby dokładnie opisać tutaj modelowi, jak ma się tutaj zachowywać. Od tego bowiem zależy to, jak GPT używać będzie naszego plugina. Warto przejrzeć sobie, jak to jest opisane w tym przykładowym pluginie. Następnie określamy adres serwera, pod jakim znajdować się będzie nasze API. I teraz główna część, czyli opis wszystkich ścieżek, pod jakimi udostępnimy metody naszego API. W przykładowym pluginie mamy jedną ścieżkę prowadzącą do todos/nazwa użytkownika. Nasze całe API będzie tutaj zatem dostępne pod takim właśnie adresem na lokalnym serwerze. Przy czym nazwa użytkownika będzie tutaj podmieniana przez samo GPT podczas wywoływania takiej ścieżki. Następnie mamy podział na metody, jak widzimy metoda get będzie zwracać listę zadań, metoda post dodawać nowe zadanie itd. Przyjrzyjmy się tutaj polom. Jak widzimy, każdą z metod musimy opisać unikalnym identyfikatorem. Warto, aby taka nazwa była związana jakoś z tym, co naprawdę robi. Ułatwi to pracę samemu GPT. Musimy podać również podsumowanie, co robi dana metoda. Następnie określamy, jakie parametry przekazujemy do danej metody. W naszym przypadku 1. Nazwę użytkownika. Parametr ten znajduje się bezpośrednio w ścieżce, więc podajemy tutaj typ path. Podajemy dalej nazwę naszego parametru. Tutaj jest to nazwa użytkownika. Następnie określamy typ samej wartości. Tutaj ciąg tekstowy, czyli string. Na koniec określamy, że parametr jest wymagany oraz podajemy opis takiego parametru samemu GPT. Musimy też opisać, co nasza metoda zwróci do GPT po wykonaniu się. W tej metodzie zwracamy listę zadań danego użytkownika w formacie JSON. Dokładną strukturę takiej listy opisujemy w dalszej części pliku w referencjach. Jest to konieczne, gdyż również format zwracanych danych musi zostać opisany modelowi, tak aby wiedział, co z nimi zrobić oraz co one przedstawiają. W naszym przypadku zwracamy tablicę zadań zapisaną w JSONie. GPT zrozumie tego JSONa i będzie wiedziało, co z nim zrobić dalej. Dalej mamy metodę wywoływaną postem, która dodaje nam nowe zadanie do listy. Opis metody jest podobny jak przy poprzedniej. Jedyne, co mamy tutaj nowego, to definicja struktury JSON-owej przesyłanych postem danych. Taką strukturę musimy również opisać w dalszej części pliku, tak żeby GPT wiedziało, jak przygotować JSON-a, jakiego wyśle do metody podczas dodawania nowego zadania. W odpowiedzi zwracamy tutaj natomiast samo OK, bez żadnych dodatkowych danych. Następnie za pomocą ostatniej metody, wywoływanej za pomocą delete, usuwamy zadanie z listy. Opis jest analogiczny jak przy poprzednich metodach. Przekazujemy tutaj jedynie dodatkowo parametr będący numerem zadania do usunięcia. Na koniec opisujemy dokładnie strukturę danych, zarówno przesyłanych do, jak i odbieranych od plugina. Opisujemy bardzo dokładnie wszystkie te struktury, tak aby GPT wiedziało, jakiego typu jest dana wartość, co przedstawia i co z nią dalej zrobić. Mając taki opis, GPT zrobi już resztę. Będzie wiedziało, co z tym wszystkim zrobić i jak na tym operować. Przechodzimy teraz do pliku main. Będzie to silnik naszego plugina, główne jego serce, uruchomione na naszej maszynie, z którym czat GPT łączyć się będzie za pomocą metod, jakie opisaliśmy mu przed chwilą. Jest to prosty serwer napisany w Pythonie, który udostępniał będzie wszystkie te metody API pod lokalnym adresem. Będzie on sobie chodził uruchomiony w terminalu, a czat GPT będzie się do niego łączył wprost ze swojego okienka w przeglądarce. I tutaj ważna uwaga, w projekcie tym korzystamy z Quarta, ale równie dobrze możemy uruchomić całość za pomocą dowolnego web serwera. Pamiętać należy jedynie zawsze o jednym. Czat GPT będzie łączył się z naszym API bezpośrednio z przeglądarki. Co za tym idzie, musimy odpowiednio ustawić nagłówki CORS. Należy o tym pamiętać, gdyż bez odpowiedniego ustawienia CORS czat GPT nie będzie w stanie połączyć się z naszym API. Pamiętajmy o tym. Co mamy tutaj dalej? Jak widzimy, mamy tutaj globalny Pythonowy słownik z naszą listą zadań to do. W tym słowniku nasz plugin trzymać będzie wszystkie nasze zadania otrzymywane od czata GPT. Następnie mamy tutaj definicję wszystkich naszych metod wraz z definicją ścieżek, pod jakimi będą udostępniane na zewnątrz poprzez nasze API za pomocą uruchomionego web serwera. Pierwsza z metod, jak widzimy, dodaje zadanie do naszego globalnego słownika z zadaniami, a po dodaniu zwraca w odpowiedzi OK.
Następna z metod zwraca nam JSON-a z listą wszystkich zadań danego użytkownika. Jak pamiętamy, całą tę strukturę zwracanych danych zdefiniowaliśmy uprzednio w opisie naszego API. Następnie mamy metodę, która usuwa nam określone zadanie z listy. Pobiera jako parametr indeks danego zadania do usunięcia. Na koniec jeszcze musimy udostępnić wszystkie te pliki, o których mówiliśmy sobie, że są wymagane do działania plugina. Musimy je wystawić na zewnątrz, tak aby ChatGPT mógł sobie je odczytać w momencie instalacji plugina. Udostępniamy więc dodatkowo jeszcze i te pliki pod odpowiednimi adresami. No dobrze, omówiliśmy sobie, jak to wygląda. Wiemy już, z czego składa się taki plugin. Przechodzimy teraz dalej. Pobierzemy sobie go na nasz komputer i uruchomimy. Pobieramy repozytorium do pliku zip i zapisujemy na swoim komputerze. Rozpakowujemy archiwum i wchodzimy do niego. Jak widzimy, mamy tu po rozpakowaniu wszystkie pliki pobrane z repozytorium. Jak jednak wspomnieliśmy, do uruchomienia plugina potrzebne jest ich tylko kilka. Usuwamy pliki, które nie będą nam potrzebne. Otwieramy sobie również cały katalog w edytorze PyCharm, tworząc nowy projekt. PyCharm posłuży nam za edytor podczas późniejszej edycji plików składających się na naszego plugina. Jak widać, mamy tutaj wszystkie nasze pliki. Po prawej uruchamiamy również terminal, w którym za moment uruchomimy sobie plik main, który uruchomi nam webserwer udostępniający naszego plugina pod odpowiednimi adresami. Znajdujemy się właśnie w katalogu, do którego rozpakowaliśmy nasze pliki. Instalujemy wszystkie niezbędne zależności w Pythonie potrzebne do uruchomienia naszego webserwera. Następnie uruchamiamy nasz webserwer, a więc nasz plik main. Będziemy widzieć w terminalu podgląd całego jego działania, czyli na przykład wszystkie ścieżki, jakie będzie wywoływał w naszym pluginie ChatGPT podczas łączenia się z nim. Jak widzimy w terminalu, uruchomiony został webserwer na porcie 5003. Webserwer uruchomiony jest na lokalnym interfejsie, a więc dostęp będziemy mieć do niego za pomocą domeny localhost. Sprawdzimy teraz, czy wszystko działa jak powinno. Możemy na przykład sprawdzić, czy adres kierujący do obrazka z logiem rzeczywiście na niego kieruje. Otwieramy w przeglądarce adres, jaki według konfiguracji naszego plugina kierować powinien na nasz obrazek. Zgadza się. Nasz webserwer udostępnia nasz obrazek pod prawidłowym adresem. Wszystko działa poprawnie, ale sprawdźmy jednak teraz coś jeszcze, na przykład którąś ze ścieżek będących jedną z metod naszego API. Znajdźmy w naszej konfiguracji odpowiednią ścieżkę i sprawdźmy, co się pod nią aktualnie znajduje i czy działa ona prawidłowo. Sprawdźmy ścieżkę, która powinna zwracać listę zapisanych zadań. Musimy w niej podać jakiegoś przykładowego użytkownika. Dajmy więc tutaj takiego o nazwie Skynet. Działa, nasze API udostępniane przez nasz webserwer działa prawidłowo. Wyświetla nam pustą listę, gdyż jeszcze niczego nie dodaliśmy. Wróćmy na moment do opisu naszego API, czy rzeczywiście tak powinno być. Wszystko się zgadza. Ścieżka ta według naszej konfiguracji powinna zwracać tablicę z listą zadań. Mamy to opisane tutaj. A tu po prawej widzimy w terminalu, że nastąpiło wywołanie do naszej metody. Mamy tutaj podgląd wszystkiego, co się dzieje z naszym webserwerem i jakie zapytania są do niego kierowane. Skoro nasze API działa, to udamy się zaraz do czata GPT. Ale najpierw skopiujmy sobie adres naszego plugina. Będziemy musieli go podać czatowi GPT. Otwieramy czata GPT. Wybieramy GPT-4 i model plugins. Następnie zjeżdżamy na sam dół listy i wchodzimy do Plugin Store. Na dole wchodzimy w opcję Develop Your Own Plugin. Podajemy tutaj adres naszego lokalnego webserwera, uruchomionego po prawej w terminalu i klikamy na Find Manifest File. ChatGPT pobierze nam serwowany przez webserwer plik z manifestem i konfiguracją naszego API. Możemy je sobie teraz podejrzeć tutaj. Wszystko się zgadza. ChatGPT pobrał sobie informacje o naszym pluginie. Możemy teraz kliknąć na Install, aby nasz plugin zainstalował się i wskoczył na naszą listę pluginów. I oto jest. Nasz plugin został zainstalowany w czacie GPT. Jest od teraz dostępny na liście. Możemy go już używać. Przetestujmy go więc. Na początek powiemy mu, jak się nazywamy, tak aby miał naszą nazwę użytkownika wymaganą do działania plugina. Przedstawmy się jako Skynet. A teraz poprośmy o dodanie nowego zadania do naszej to-do listy. Jeśli wszystko zadziała poprawnie, to GPT powinno wywołać odpowiednią metodę w naszym API, służącą do dodawania nowego zadania i za jej pomocą dodać nowe zadanie. Działa. GPT użyło naszego plugina i dodało nowe zadanie. Możemy sobie podejrzeć, jak to zrobiło, klikając na boksa z naszym pluginem. Widzimy tam JSON-a, którego strukturę opisaliśmy w naszej konfiguracji. Wysłał go do naszej metody na naszym webserwerze. Widzimy też połączenie przychodzące z czata GPT w terminalu po prawej.
GPT połączyło się bezpośrednio ze swojego okna. Zmieniła się też, jak widzimy, zawartość naszego słownika na webserwerze. Widzimy to właśnie na ekranie, wywołując metodę służącą do pobierania listy zadań. Dodamy teraz kolejne zadanie i ponownie za moment podejrzymy listę zadań znajdującą się na naszym webserwerze. Po prawej w terminalu widzimy, jak ChatGPT wykonuje połączenie do naszego webserwera. Kolejne zadanie zostało dodane. Metoda zwracająca listę zadań zwraca już 2 elementy. Poprosimy teraz ChatGPT, żeby wywołał metodę pobierającą listę zadań z webserwera i żeby je nam tutaj wyświetlił. Wszystko działa. ChatGPT połączył się z metodą pobierającą listę zadań, pobrał z niej tablicę JSON-ową i wyświetlił naszą listę w okienku czatu. I wszystko byłoby fajnie i super, gdyby nie jedna sprawa. Otóż jeśli wyłączymy teraz nasz webserwer, to lista naszych zadań zniknie. Nie jest ona nigdzie zapisywana. Jest przechowywana jedynie w słowniku w pamięci. Możemy nawet zobaczyć, że jest o tym informacja w kodzie. Możemy to też przetestować sami. Zobaczymy, co się stanie, gdy teraz wyłączymy nasz webserwer i uruchomimy go ponownie. Przechodzimy do terminala i wyłączamy webserwer. Wyłączony. Włączymy go teraz ponownie i zobaczymy, co się stało z listą naszych zadań. Webserwer został uruchomiony ponownie. Poprosimy teraz ChatGPT o wyświetlenie nam listy naszych zadań. I niestety, wszystko zniknęło. Nie zostało nic po naszych zadaniach. Wszystkie zniknęły wraz z zamknięciem aplikacji w terminalu. Dlatego zrobimy teraz mały upgrade. Usprawnimy trochę naszego plugina, dodamy mu nową funkcjonalność, zapisywanie listy do pliku i odczyt z niego. Na początek dodajmy 2 nowe ścieżki i metody w konfiguracji naszego API. Potem dodamy odpowiedni kod obsługujący te metody w naszym pluginie. Dodajmy 2 nowe metody. Jedna zapisująca listę zadań do pliku, a druga odczytująca listę z tego samego pliku. Metody będą wywoływane bez żadnych parametrów. Będą też zwracać zwykłe OK. Opisujemy je też odpowiednio, przekazując GPT informację, że jedna z metod służyć będzie do zapisywania listy do pliku, a druga będzie tę listę z pliku odczytywać. Mając 2 takie nowe metody, wystarczy, że później poprosimy GPT o zapisanie naszej listy, a czat wywoła sam z siebie jedną z przygotowywanych właśnie przez nas metod. Obie akcje będą wywoływane metodą get, a listę będziemy zapisywać w pliku w formacie JSON. Przystępujemy teraz do oprogramowania naszych metod. W Pythonowym pliku main dodamy zaraz definicję 2 nowych adresów w naszym API – save i load. Najpierw przygotowujemy definicję metody save. Będzie ona zapisywać słownik z listą zadań do pliku todos.json. Jako ciekawostka, cały kod w tle, jak widać, jest pięknie ogarniany przez Copilota, o którym materiał mieliśmy niedawno. Teraz dodajemy definicję metody load. Będzie odczytywać naszą listę zadań z tego samego pliku. Dodamy tutaj jedynie warunek sprawdzający, czy taki plik istnieje. I gotowe. Mamy przygotowany kod obsługujący 2 nowe nasze metody. Mamy je również dodane do opisu naszego API. Pozostało nam uruchomić od nowa webserwer i przeinstalować plugin w czacie GPT. Ale zróbmy jeszcze jedno. Zmieńmy nazwę naszego plugina. Dodajmy mu po prostu numerek 2 do nazwy, tak aby zobaczyć różnicę w nazwie po przeinstalowaniu go w czacie. Wyłączamy nasz webserwer, a następnie uruchomimy go ponownie, aby załadować nowy kod. Webserwer został ponownie uruchomiony, pozostało nam zaktualizowanie plugina w czacie GPT. Wracamy do czata GPT, wchodzimy w Plugin Store i odinstalowujemy poprzednią wersję naszego plugina. Wyszukujemy go na liście i klikamy na Uninstall. Następnie ponownie wchodzimy w Develop Your Own Plugin i podajemy tam adres naszego webserwera. Instalujemy tym samym nową wersję, ulepszoną przez nas o funkcję zapisu naszej listy do pliku. Jak widzimy, nazwa pluginu zmieniła się, od teraz będzie on miał na naszej liście 2 w nazwie. Przetestujmy teraz najpierw, czy nasze nowe metody działają. Wywołajmy ręcznie metodę save i zobaczymy, czy utworzy nam to nowy plik w katalogu z pluginem. Działa. Nowy plik został utworzony. Widzimy go też tutaj na liście w PyCharmie. Wracamy teraz do czata GPT i zobaczymy, jak działa nasz ulepszony plugin. Przedstawiamy się jako Skynet, a po chwili dodamy sobie jakieś nowe zadania. Dodajemy właśnie nowe zadanie i po chwili zobaczymy sobie, czy wszystko dodaje się prawidłowo do listy na webserwerze. Plugin pracuje. GPT wywołuje odpowiednią metodę i łączy się z nim. Podejrzyjmy teraz w terminalu, czy widnieje tam połączenie. Zobaczmy też, co zwraca nasza metoda zwracająca listę zadań. Wszystko działa. W naszym pliku na razie jednak niczego nie ma, gdyż niczego jeszcze nie zapisywaliśmy. Spróbujmy zatem. Poprośmy czata GPT o zapisanie listy naszych zadań do pliku. Czat pracuje, lista powinna się właśnie zapisać do pliku. Zaraz sprawdzimy, czy tak się stało. Tak jest.
Nasza lista została właśnie zapisana do pliku. Sprawdźmy jeszcze w terminalu, czy widnieje tam połączenie do metody save. Wszystko się zgadza. Wyłączamy teraz web serwer i włączamy go ponownie. Lista naszych zadań powinna się teraz wyzerować i powinna być pusta, dopóki nie poprosimy o wczytanie jej z pliku. Tak jest. Nie ma żadnych zadań, nasza lista jest pusta. Za moment poprosimy o wczytanie jej z pliku. Prosimy o wczytanie i zobaczmy, co teraz. Brawo. GPT wykonał 2 zapytania. Pierwszym wywołał wczytanie listy z pliku, drugim pobrał jej zawartość. Tak jak być powinno. Wszystko działa. Okej. Wiemy już, jak wygląda tworzenie pluginów. Wiemy już też, jak dodawać do plugina funkcjonalności. Ale co dalej? Póki co bowiem uruchomiliśmy takiego plugina z poziomu lokalnego komputera. A jak teraz zrobić, żeby zainstalować go tak, aby był dostępny wszędzie i zawsze? Otóż pliki konfiguracyjne z naszym pluginem musimy wrzucić na jakiś publicznie dostępny z internetu serwer. Również cała aplikacja serwująca nasze API, czyli tak jak tutaj plik main.py, musi zostać uruchomiona gdzieś na dostępnym z internetu serwerze. Możesz do tego celu użyć swojego prywatnego serwera, jakiejś usługi chmurowej typu Amazon, albo nawet hostować swojego plugina na GitHubie. Aby następnie zainstalować dostępny gdzieś z zewnętrznego serwera plugin, należy to zrobić za pomocą opcji Install Unverified Plugin. Pozwoli to uruchomić swojego plugina w dowolnym miejscu na świecie. Podczas instalacji będziemy musieli jedynie podać już nie adres localhosta, a docelowy adres, pod którym Twój plugin dostępny będzie z poziomu internetu. Jeśli chcesz natomiast, aby plugin stał się dostępny do instalacji przez każdego, to wystarczy, że zgłosisz go do weryfikacji przez OpenAI. Jeśli nie będzie co do niego zastrzeżeń, to pojawi się on publicznie na liście pluginów dostępnych publicznie. Co za tym idzie, każdy będzie mógł skorzystać z Twojego rozwiązania. Pojawi się ono po prostu na liście w Plugin Store, wraz z pozostałymi, dostępnymi już tam pluginami. I to tyle. A jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na temat tworzenia własnych pluginów, to znajdziesz je w dokumentacji dostępnej na stronie OpenAI. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Mamy nadzieję, że materiał pomógł chociaż trochę przybliżyć temat budowy własnych wtyczek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.